Cześć, z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban przy kawie. Zapraszam Was na film wizualizujący odcinek poświęcony dodatkowi do Jira Cloud Advanced Agile Boards. Tak jak tytuł tego filmu mówi, spróbujemy sobie opowiedzieć o tym, jak sensownie limitować pracę w toku, jeśli mówimy o osobowym limicie, a więc liczbie zadań, które w danej chwili członkini zespołu mogą mieć na sobie. Mówimy oczywiście o aktywnościach, tak żeby nie wprowadzać niezdrowego context switchingu, nie wprowadzać też sytuacji, w której można powiedzieć trochę rezerwujemy sobie zadania na zapas, co powoduje, że być może inni ich w zamian nas nie podejmą. Jedyną formą, którą możemy zrealizować domyślnie w Jirze, jest przefiltrowanie po quick filtrach. Możemy nacisnąć taki filtr danej osoby i tej osoby zadania poszukać. To oczywiście można powiedzieć w pewnym stopniu się sprawdza, ale zwróćmy uwagę, że tutaj mamy tylko i wyłącznie filtrowanie, nie mamy tego explicite limitu. Przechodząc do tablicy, która oparta jest właśnie o dodatek Advanced Agile Boards, spróbujemy sobie pokazać troszkę inne rozwiązanie. Przede wszystkim widzimy, że wprowadziliśmy tutaj WIP limity dla kilku różnych osób. Wprowadziliśmy sobie limit minimalny jednego zadania, maksymalnie dwóch dla dwóch osób oraz dla jednego członka zespołu maksymalnie trzech. Tutaj nie zastosowałem żadnego, można powiedzieć, dodatkowego filtra, który by mówił, w których kolumnach te limity obowiązują, a więc one wtedy obowiązują na całej tablicy. Moglibyśmy to zawęzić. Zobaczmy, co się stanie. Tutaj widzimy, że przede wszystkim Personal WIP Limit jest wybrany dla 3 osób. Jeśli wybierzemy sobie jeszcze kogoś i damy na to, wprowadzimy ten WIP limit tutaj, widzimy, że 0 jest wartością niedopuszczalną, chociaż to też może jest kontrowersyjne, ale dla tej osoby, która może pomaga innym, nie musimy w ogóle tego limitu tutaj ustawiać. Widzimy, że dla 4 osób on został wybrany, dla 2 coś jest nie tak. No i widzimy tutaj, że pan Spock ma 3 zadania na sobie, mimo iż ma maksimum 2. Podobnie jak w Quick Filtrze jesteśmy w stanie kliknąć w takie oczko i zobaczyć, gdzie te zadania tak na dobrą sprawę są. Aha, tutaj. Widzimy, że zajmuje się review 2 zadań jednocześnie. To może nie jest prawidłowe. Patrzymy na kolejną osobę. Ta osoba ma na sobie aż 5 zadań, tutaj przypisałem je sobie. Na dodatek widzimy, że prawdopodobnie to jest kwestia polityki, czy chcielibyśmy, żeby te zadania w Dan były odpisywane, czy nie. Zaraz pokażę na to rozwiązanie. Natomiast widzimy, że 3 zadania są w testach realizowane przez tą samą osobę, co być może nie jest dobrą praktyką. Celowo wywołałem tutaj taki filtr, który pokazuje te zadania w tej kolumnie Done. Oczywiście moglibyśmy się umówić na to, że to zadanie w tej kolumnie Done po prostu będzie odpisane, tak mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, że te limity obowiązują na konkretne kolumny. Możemy tutaj wybrać na przykład wszystkie kolumny, właściwie wszystkie kolumny, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tester czy deweloper pracowali w kolumnach upstreamowych. Nie ma sensu, żeby sobie blokowali zadania na zapas w kolumnach pasywnych, a więc jedyną niewybraną kolumną jest kolumna Done. No i oczywiście po zastosowaniu takiej zmiany widzimy, że ja już tutaj zniknąłem z tych osób, które mają na sobie 5 zadań, ponieważ te w tej kolumnie Done nie będą się liczyły, mimo iż ja pozostaję osobą do tych zadań formalnie przypisaną. Nie wiem, jak jest u Was. W mojej praktyce bardzo często właśnie w trakcie spotkania czy na koniec spotkania dziennego zastanawiamy się nad tym, jak wygląda rozkład pracy w zespole, ile osób ma zbyt wiele zadań na sobie. No i nie ukrywajmy, kiedy mamy bardzo dużo zadań na sobie, to tak na dobrą sprawę możemy się w tym gąszczu niestety pogubić.
Trzeba gdzieś to ręcznie zliczać, nie jest to wygodne, natomiast ta funkcjonalność w tym dodatku wydaje się bardzo wygodnie to realizować. Jeśli znów można powiedzieć jesteście chętni poszukiwać takiego rozwiązania, to zapraszamy do użycia czy testu dalszego użycia tego dodatku. No i oczywiście też jestem ciekaw historii, czy być może wprowadzenie takiego limitu, wizualizacja jego przekroczenia doprowadzi do ciekawych dyskusji w trakcie codziennych spotkań, a być może również do usprawnień Waszej pracy. Dzięki.